Siema. Witam na kolejnym bushcrafcie. Ponownie Bieszczady, tym razem daleko od granicy z Ukrainą. Nie tak jak ostatnio, że mnie straż graniczna ściągała z drzewa. Kierujemy się w kierunku prastarych buków, powyżej 30 metrów i powyżej 100 lat. W tym lesie jest dużo takich. Idziemy jednego poszukać, żeby się wspiąć na niego i wciągnąć cały ten plecak, no i spędzić tam noc. Zapraszam. Ładne te drzewa są tu bardzo. Już znalazłem kilka takich, na które mógłbym wbijać od strzała. Ale szukamy dalej. O, te są ładne. Fajnie wystają. Wody, jaki bóg tu jest. Toż to jest buczyna niesamowita. Hamakus wielki. Kurde, i w ogóle to wygląda jakby jakoś tam, oby jakoś gawra, oby nie było. Tu są jakieś zwalone drzewa, dobra. Jednak nie jest to takie dobre. To miejsce chyba nie jest aż takie dobre. Nie ma tu misia. Takie polanki na wzniesieniu w Bieszczadach. Może akurat tu. Jeden z 70 przedstawicieli niedźwiedzia brunatnego. A, podobno one się boją nas bardziej niż my ich, więc nawet jak on tu był, to już go nie ma pewnie. Dobra, mi tu... Nie no, źle poszedłem, nie widziałem z daleka, że tu jest taki jakby hasiok. Tu jest takie cmentarzysko. A to wyglądało fajnie z daleka. To wyglądało fajnie, ale nie widziałem tego, co jest na dole, więc musimy to obejść i idziemy dalej. W pobliżu jest tak dużo wspaniałych drzew, że nie wiem, które wybrać. Według mojego planu już powinienem strzelać w drzewo, ale sprawdziłem jeszcze ostatecznie prognozę pogody na dzisiaj. No i w nocy ma być narastający wiatr. Ma się wzmagać siła wiatru w nocy i wolałbym nie być na drzewie, które rośnie na szczycie. Wolałbym nie być, kiedy przyjdzie jakiś silniejszy wiatr. Idziemy na wąwóz, zobaczymy, tam też jakieś wielkie buki rosną. Tam poszukamy jakiegoś drzewa. Tu jeszcze kawałek trzeba przez las przejść, ale już bez bluzy, bo jest naprawdę ciepło się zrobiło od tego trekkingu. O kurde. Co to jest? Ty, to jest sobie jakiś nabój taki stary. Zardzewiały. Amunicja. To wygląda bez karabinu, normalnie pocisk jakiś, nie? Ciekawe. Wystrzałowy smak czekolady. Czekolady mistrza Pelczara. Czekoladowe naboje. Część mojego prowiantu, który sobie przygotowałem na tego tripa. To jest jakaś stara leśna droga chyba. I w ogóle to się urwała już tu.
Trzeba normalnie zaś przez krzaki cisnąć, chyba że tam idziemy. Kolejne zwalone drzewo. Żarty żartami, ale co do wojny i ogólnie amunicji na bieszczadzkich ziemiach, no to dużo tego się tu przesypało kiedyś. Różne boje się toczyły na tych ziemiach. Podobno jak się wojna światowa skończyła, jedna z tych ostatnich, no to w Warszawie już nie było wojny, a w Bieszczadach była jeszcze przez 2 lata. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakbym znalazł tu jakieś takie stare naboje, które nie są z czekolady. Kurde, gdzie ja jestem znowu? Tu jakieś stare drzewo się obaliło. Kolejne. Jesteśmy w wielkim wąwozie. Nareszcie. Witaj. Jak się masz? Jesteś niesamowitym drzewem. O kurczę. Prawie doskonały rzut. Nie to drzewo. Udało się wrzucić linę, ale nie na to drzewo, na które próbowałem kilkanaście razy rzucić, bo no za trudne to było. Postanowiłem wybrać inne drzewo. No i udało się. Leci linka tam do góry. No i ona leci przez tą gałąź. No i teraz jest taki jakby pół sukcesu tylko, bo ja na linię wejdę na tą gałąź, a wyżej muszę się wspinać już jakby rękami i nogami. Znaczy mógłbym też po linie, ale zrobię to tak po swojemu. No i zrobię to od razu. Wow. O, a tu jest właśnie lina przywiązana. Fajnie. A to jest nasze drzewo, siemano. No, czyli prusik i grigri. Taki zestaw małego wspinacza. Siema drzewo. Prusikowanie się właśnie skończyło. Teraz będzie wspinaczka i bez rękawiczek. Lepiej by było też bez butów, ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak trudno, że może nie będzie trzeba ściągać tych butów. Pyk, wpinka. Mogę iść.
Bo to taki stary Bóg. Chyba że zawirusowany. Mam nadzieję, że nie jakoś bardzo. Słyszałem o tym, że właśnie bieszczadzkie buki borykają się z jakąś chorobą wirusową, która je zabija po 5 latach życia. To znaczy po 5 latach od zachorowania chory Bóg umiera. Ale z tym nie jest tak źle. Nie? Kaj by tu powiesić hamak? Godej mi arborysta. No i tak, z drzewa na drzewo. Uczcie się, dzieci. Uczcie, bo inaczej będziecie musieli zostać youtuberami. A to nie jest łatwe. Udało się przed zachodem słońca wbić w koronę drzewa razem z całym szpejem. Biwak jeszcze w ogóle nie poskładany, ale to nie szkodzi, to będzie chwila, moment. Znacie mnie bardzo dobrze. Myślę, że spoko. Ładnie. Sprawdźmy to. Pierwszy test dzisiejszego hamaka. Teraz cicho, patrz. Ło, chłopie, sztywniutko. Ło, dobrze wyszło. Gitara. O wiele lepiej siedzi ten hamak niż ostatnio na tej jodełce. Wiadomo, to jeszcze nie jest koniec zabawy. Ten hamak wymaga jeszcze wielu poprawek. Trzeba podpinkę ogarnąć i tu ogólnie się rozpakować. Tak więc dajcie mi kilka minut i widzimy się na kolacji. Z uwagi na to, że mam inną uprząż niż ostatnio, to nie ma aż takiego dużego problemu z przebieraniem góry. Nadal nie mam zamiaru uprzęży ściągać. Ale górę przebierzemy, bo jednak się zgrzałem. Cały dzień łaził po lesie. Za kleszczami się oglądałem. W sumie nie ma kleszczy.
Moje spodnie oraz bluza, te takie zewnętrzne warstwy, nasączyłem wcześniej permetryną, więc kleszcze, prawdopodobnie jak jakieś kleszcze na mnie siadały, no to szybko sobie pospadały z mojego ciała, więc nie powinno być problemu z kleszczami. Mam nadzieję, bo kleszcze są najgorsze. Gorsze od niedźwiedzi są nawet. A jeszcze bluza na to. Zwykła bluza bawełniana. No dobra, może nie taka zwykła. Myca profilaktycznie, bo przestałem się ruszać, to będzie zimno. Zakładamy poncho. To samo co ostatnio, wielofunkcyjne. Przyda mi się dzisiaj po pierwsze jako poncho do kolacji, a później jako poncho do spania. Milusio. Teraz jestem gotowy, aby rozpocząć proces gotowania kolacji. Kolacja pochytano, teraz ona musi dojść, musi chwila jeszcze tak sobie to powisieć. Biwak aktualnie wygląda tak, tam sobie wiszą buty, jest i aparat. Zanim pójdziemy spać, to będzie to inaczej wyglądać. Plecak się fajnie przydaje jako taki statyw, tam jest takie stanowisko na szpej, żeby nie spać z tymi wszystkimi, całą tą biżuterią. Podpinka już jest na miejscu. Za moment wyląduje jeszcze druga podpinka. Znaczy się to poncho, które mam na sobie. No i jeszcze taka wodoszczelna warstwa na to przyjdzie. Jest wysoko. Jest wysoko. I kurczę, jak ja się cieszę, że ja nie muszę tam na dole być. Tu u góry naprawdę bezpiecznie się czuję. Jak już to wszystko jest pochytane, te liny, ta cała asekuracja i ogólnie ciepełko zapewnione oraz jedzonko, to tu u góry jest naprawdę fajny domek. O kurde, wiaterek się zaczyna robić faktycznie. Ta prognoza jakby się książkowo sprawdziła. Mniej więcej o tej godzinie, czyli o 20, miał pojawić się wiatr i jego siła powinna rosnąć teraz cały czas. Dobrze, że się schowałem w tym wąwozie. Razem ze mną do śpiwora klasycznie poszła woda, aparat i telefon. Ogólnie bardzo wygodnie, ciepło, przyjemnie. Czuję, że po prostu potrzebuję snu i czuję, że będę długo spać. Także dobranoc. Siemanko! Poniedziałkowy, poranku. Spało mi się tak, że w pewnym momencie było mi nawet za ciepło i musiałem się budzić, żeby otworzyć śpiwór. No i wiatr się pojawił w nocy i cały czas mnie budził. Także wyspałem się tak średnio ogólnie.
ale nie jest źle. Bardzo sucho jest. W ogóle nie ma żadnej rosy i to jest spoko. Koczowanie na drzewie, dzień kolejny. 6 stopni temperatura, a wewnątrz śpiwora było 33 stopnie. Komfort termiczny się zgadza. O, tam nawet jest jakiś fajny widoczek. Myślę, że to była dobra decyzja z tym schowaniem się i zbudowaniem obozu w takim bardziej ukrytym drzewie. Prognozy sprawdziły się bardzo dobrze. Wieje porywisty, południowy wiatr. A że jest południowy, no to nie jest aż taki zimny. Także przyjemnie jest. No ale w nocy budził mnie ten wiatr wiele razy i miałem znowu takie jakieś lęki, że się jakaś gałąź złamie albo coś. Ale za chwilę się uspokajałem, że przecież mam asekurację i że no, do ziemi nie dolecę na pewno. Dźwięków zero. Śniły mi się tylko znowu jakieś konie czy łosie. Miałem jakieś takie dziwne sny. My zostajemy dziś znowu cały dzień w lesie razem z całą nocką. Zobaczymy jeszcze, jak się sytuacja rozwinie. Na razie mi się siedzi tu bardzo dobrze. Ale pracuje ten hamak. Te gałęzie żyją swoim życiem i ten hamak jakby, wiecie, jest czasami bardziej napięty, czasami mniej napięty, nie? Słoneczko zaczęło nieśmiało zaglądać do obozu. To jest dobry czas na przygotowanie śniadanka. ...470 kalorii w takiej porcji, ale wzbogacimy to o kolejne orzechy brazylijskie oraz migdały w płatkach. Dobrze, że tak wieje, bo nie trzeba dmuchać. Wystarczy tak zrobić. Kawusia zbożowa z zardzewiałym nabojem. Magnifique. Jeszcze chwila i będziemy zjeżdżać, bo będzie trzeba dwie rzeczy załatwić na dole. Po pierwsze załatwić się, a po drugie wodę ogarnąć, bo skończyła się woda, także trzeba iść do rzeki po wodę, bo się skończyła, a chcemy tu spędzić jeszcze jedną noc na tym drzewie. Przebudowa hamaka, no i poncho mi spadło. Tam wisi na gałęzi, więc jak będziemy zjeżdżać, to jeszcze jest misja, żeby poncho uratować. Hamak poprawiony. Zmiana niezauważalna. Chodzi o to, że teraz będę spał jakby w tej zielonej stronie, a wcześniej spałem w tej brązowej stronie. Po prostu go obróciłem na drugą stronę i teraz będzie mi się wygodniej siedziało i operowało tu, przy stanowisku, bo on był wcześniej tak jakby na tamtą stronę założony. Fotograficznie mało zauważalna zmiana, ale praktycznie dla mnie, jako dla użytkownika,
obozu, no to jest to duża zmiana. Także dokonałem właśnie tej zmiany, a teraz dokonam jeszcze zmiany Wow, dobra woda. Już tak mi się chciało pić, naprawdę. Chyba pierwszy raz w życiu miałem tak, że już nie miałem wody w ogóle w butelce i szukałem takiego źródełka, żeby się napić wody. Tak jak jacyś pierwotni ludzie. Dobre. Dwa 2,3 litra wody pochytane. Litr tej wody zejdzie na przygotowanie 3 posiłków, a litr przecinek 3 zejdzie na wypicie tej wody. Powinno wystarczyć do jutra, do śniadania. Nie ma aż takiego dużego wydatku energetycznego. Największy to będzie powrót do hamaka. Trzeba pod górę wejść. Musiałem się oddalić około kilometra od hamaka, żeby ogarnąć tą wodę.
część wody, którą dziś pozyskałem z strumyka, przygotowałem ją przed chwilą, żeby nie trzeba było jej ciągle filtrować. No i dolejemy miodu teraz. Oh yeah. O, styknie. Ale to będzie słodkie. Pięknie. To, co niedźwiedzie lubią najbardziej. Fest dobre. Co do tych Mechanicsów, które testuję już od 2 dni, do wspinaczki to tak sobie, ale do jakichś takich prac, nie wiem, dla jakichś służb mogłyby się przydać. Do na przykład Straży Granicznej mogłyby się przydać takie rękawiczki. Za moment będzie totalnie ciemno, tak więc tryb wieczorny trzeba odpalić, czyli piżama. Kurde, i żałuję, że tego wcześniej nie zrobiłem, bo wcześniej byłem fajnie rozgrzany po spacerze i w ogóle po manewrach, a teraz jest mi zimno i nie mam ochoty ściągać tych ubrań, ale zrobimy to. Godzina 19, czas na kolację. Takie jest właśnie życie. W koło Macieja to samo. Jedzenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz spanie. No i jeszcze montaż. Wołowina z makaronem. Excelente. Dużo zaległości w subskrypcjach. Dawno nie oglądałem YouTube'a. Lepszy internet niż w Katowicach. To mi pozostało dziś, tylko właśnie trzeba pogrzebać na necie. No i do spania. Godzina jest już 20, ale posiedzę jeszcze z 2 godziny, no i zobaczymy, czy się już przyzwyczaiłem do tego drzewa. No, opowiem wam jutro. Także do jutra. Czwarta rano. Tam już jest 7 rano, siemano, czyli jest już jasno, ale nie chce mi się jeszcze wyłazić. Taki mały otworek tylko mam. Spoko, ogólnie się spało lepiej niż wczoraj. Na tym drzewie jest coraz mniej liści.
Pewnie jakbym tu został jeszcze kilka dni, to nie byłoby ich w ogóle. Ale przyjemnie. Przyjemny poranek. Mniej razy się przebudzałem w nocy dzisiaj. Możliwe, że jakbym został tu jeszcze kolejną noc, to jeszcze lepiej by mi się spało. Ale nie zostajemy tu już. Niestety nie mogę, muszę wracać do miasta, zrobić kilka rzeczy. Zjeżdżamy za moment z całym biwakiem, ale do zjazdu na linię zmienię rękawiczki, bo szkoda by ich było. One są fajne do takich precyzyjnych prac. Działają też normalnie ze smartfonem. Ogólnie są bardzo chwytne, że tak powiem, ale do tarcia i pracy na linach, no to lepiej normalnie skórzane. Wszystko posprzątane, zero śladów biwaku, zgodnie z zasadą Leave No Trace. Jedziemy z tym. Hello, siemanko, 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 siemanko. Jestem tu. Bezpieczeństwo. Bomba. To nawet lepsze od mycia zębów. Swoją drogą nie myłem od 2 dni. Ani zębów, ani w ogóle nic. Ciekawa przygoda to była. Mój pierwszy 2-dniowy bushcraft. Zawsze tylko na jedną noc wybywałem, a tymczasem trzeba dopracować pakowanie plecaka, no i wracać do fury. Zero kleszczy. Zero kleszczy. Przebrałem się przed chwilą i nie widziałem ani jednego kleszcza. Wszystko dobrze się skończyło. Udało się dotrzeć do fury. Zero strat w sprzęcie, zero uszczerbku na zdrowiu. Także dziękuję bardzo za to, że chciało Wam się ze mną spać 2 noce na drzewie w Bieszczadach. No i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdro.